Hej i witam was wszystkich bardzo mile serdecznie w kolejnym odcinku z Black Mirror 2. Tak jak pamiętacie ostatnio, razem z naszym głównym bohaterem, czyli Darrenem, przyjechaliśmy do Willow Creek. Ostatnio troszeczkę się działo, a mianowicie udało nam się oczyścić z zarzutów Angelinę, ponieważ ona została oskarżona, tak jak pamiętacie w poprzednim rozdziale, o morderstwo. Okazało się jednak, że kto inny zabił i również udało nam się uciec przed detektywem, który również chciał pogrążyć troszeczkę Angelinę. Mama Darrena właśnie umarła, więc on nie miał po co siedzieć w tym małym miasteczku. Ja już nie pamiętam, jak się nazywało tam małe miasteczko. Aj, trudno. Dlatego teraz przyjechaliśmy do Willow Creek, ponieważ Angelina tutaj przyjechała i okazało się, że została porwana ponownie chyba. Nie ponownie, jeszcze Angelina nie została porwana, ale została właśnie porwana przez tego detektywa. Ciekaw jestem, czy rozpoznajecie ten budynek. Możemy ogólnie pooglądać tutaj rzeczy, ale ostatnio w ostatnich odcinkach mówiłem, że już nie będę oglądał rzeczy, ze względu na to, iż też mi pisaliście, że słabo widać tą czcionkę, dlatego też ruszymy w sumie dalej z fabułą. I też zauważyłem, że seria jest średnio też oglądana, może ze względu na to, iż jest to gra point and click, ale nie jest tak najgorzej. Oh, a new guest. Welcome to Golden's Palace. My name is Murray. Ciekaw jestem, czy poznacie tą postać z poprzednich części. Czy z poprzedniej części. Jeju, ja w sumie teraz będę majaczył, słuchajcie, bo jest 23 w nocy, a jestem po ciężkim dniu. Jednak chce mi się tak nagrywać, ale ja widzę, jak tak to nagrywam, tak w ogóle odczuwam to, jak ja to nagrywam. No to, ciężko. It's off season right now. It'll get busier. This is the best hotel in Willow Creek and a place with history. This was once the sanatorium of the dreaded Robert Gordon, the Dr. Frankenstein of Willow Creek. Oh yeah? Yes. He was the uncle of Samuel Gordon, the maniac murderer. Everyone thought squeaky clean Sir Robert was a respectable doctor, but in reality, he conducted illegal experiments on the sanatorium's patients. Very nasty goings on. And then someone thought it would make a great hotel. Of course. Immediately after the murders 12 years ago, the tourists came in throngs. They wanted to see everything. But where could they stay the night? There wasn't a hotel. So, I bought this building. The patients were taken away straight after the incident, of course. Some also escaped. To było dobre, niektórzy pacjenci uciekli. Had it renovated, and now it's the best hotel in the place. How many nights did you say you wanted? Actually, I just wanted to know if you've seen this young lady. Her name is Angelina Morgan. Now, I can't talk to strangers about guests. The hotel's reputation, you see. I see. And if I were a guest myself, then... Then, of course, we could have a little chat about who else has a room here at the moment. Alright then. A room, please. For, let's say, 2 nights to start with. Very well. That'll be £90. No tak, ogólnie teraz poznaliście tutaj taką historię tego budynku. To jest sanatorium Ashbury, które było w poprzedniej części, w którym właśnie przetrzymywano wariatów. Room 13, right next to yours, sir. However, I haven't seen her since yesterday morning. Thank you. Room 13, that's down this corridor? Yes, sir. Your room is number 12. You do, of course, understand that I can't let you into the ladies' room.
As you know, the hotel has Tak, a Angelina się zatrzymała w tym pokoju, jednak od wczoraj jej nikt nie widział chyba. A w sumie on jej nie widział. I know Angelina was here. Perhaps I'll find some clues as to what she Mhm. found out. Okej, teraz możemy ogólnie porozglądać się. Tak, jak widzicie miejsce to się bardzo zmieniło. Tu chyba była fontanna w pierwszej części, ale nie jestem do końca pewien, czy na 100%. Ale Mary kupił właśnie to sanatorium Ashbury, zabrano pacjentów i zrobił tutaj Mary Hotel. Co jest naprawdę bardzo fajnym pomysłem. Zrobić hotel w starym Ashbury. Sanatorium. A bottle of schnapps. Maybe I can Mm. grab it while Murray's not looking. Czyli tak, musimy zebrać ten alkohol w jakiś sposób. Okej, dobra. Voila! A bottle of alcohol. On coś mówił, że Mary musi się odwrócić, to chyba wtedy jak on tam gdzieś patrzył. Mogliśmy wtedy zabrać. I co jeszcze? Tu są pocztówki. A stand with what looks like tasteless postcards from tourists. They show us. Willow I tutaj też Creek. coś będzie. I was here and survived. You know, Także zabierzemy też tutaj taką pocztówkę. Tak. Właśnie dlatego nam się przyda ta pocztówka. Ponieważ tutaj nasz bohater mówił, że zabierze pocztówkę, gdyż jest narysowana mapa. Ha, on jeszcze tutaj powiedział, że dopisze do naszego rachunku. Co jeszcze, co jeszcze? Tu chyba są pamiątki. What the? A cheap plastic mask of Samuel Gordon. And the worst thing is that you can bet that some of my fellow humans actually. Gdzieś tu musimy popatrzeć jeszcze. A tutaj. Tutaj, Darren. O, tak dziwnie mi się uruchamia, wiecie co? Ekwipunek. Niekiedy on mi nie chce zabierać rzeczy. Mhm. Tak, zabraliśmy jeszcze nóż. Się nam przyda. Możemy teraz w sumie iść do naszego pokoju, bo tutaj już więcej nic nie zabierzemy. Możemy tylko pooglądać rzeczy, czego na chwilę obecną ogólnie nie będę robił. Ciekawe, czy on sam wejdzie do pokoju. Room 13. That's Angelina's room. Tak, pokój Angelina. And that's my room, number 12. First I'll get rid of this rucksack, and then I need to find a way to get into Angelina's room. Tak. Nasze kolejne zadanie jest takie, żeby dostać się do pokoju Angeliny. No, gdyż może tam coś uda nam się That's better. odnaleźć, jakąś wskazówkę co do tego, co mogło się z nią stać dalej. Tutaj jest popielniczka na tym stoliku. The idea is very much that you sit yourself in this armchair, judging by the ashtray. It looks like that hasn't happened for some time though. Tak, więc zabieramy to pudełko zapałek, bo ono się nam przyda. Allardyce matches. Sounds like there's still a few in here. Mhm. Jeszcze jest tutaj gazeta. There's a newspaper lying on the glass table. Maybe a service for the guests. Ale tą gazetę też weźmiemy. Oh no. Zabiera? Can't be. The paper's already several weeks old. Probably. Tak, kilka tygodni ma już ta gazeta, czyli dawno tutaj nikt nie sprzątał. But I don't have to read it. Ciekaw jestem, czy jak tutaj stoi obsługa hotelowa poza Marine, czyli są tu jakieś sprzątaczki, kucharze. Patrzcie w ogóle, tam jest jakaś ściana zabita deskami. To wygląda strasznie. Zobaczmy na tą ścianę w ogóle. Strange. The wall doesn't look like it belongs here. Looks temporary. Mhm. It's pretty dark back there. But it looks like the passage simply hasn't been renovated. Tak, czyli nie cały hotel został wyremontowany. I akurat mieszkamy w pokoju najbliżej tego nawiedzonego korytarza. Ale ogólnie tutaj też był pokój, w którym trzymano jak on się nazywał? Ralpha w pierwszej części i brata Samuela. Tak.
teraz spróbujemy porozmawiać z Marim, żeby nam oddał klucz do pokoju Angeliny. Spróbujmy. Jest tutaj kilka kwestii, które możemy poruszyć. Więc może o Angelina. What else can you tell me about Angelina? Don't know. Nice girl. Seems to be out a lot. Always went off for a couple of hours, then back to her room. Ciekawe, gdzie tak wychodziła, co nie? Did you notice anything? Was she nervous? Afraid? No, not really. She seemed to be a bit stressed, tense, and always in a hurry. That's just what young people are like. Did you call the police when she didn't come back? Why should I? She paid up front. Oh yeah, everything's fantastic. She might be bleeding to death in the woods or in the hands of... Calm down. Nothing will have happened to her. Nie było żadnych wypadków od 12 lat. O, i w sumie możecie teraz zobaczyć, że wydarzenia te dzieją się... Wydarzenia, które działy się w pierwszej części, działy się 12 lat temu. Czyli już jakiś czas. Możemy zapytać o to sanatorium. Ja tutaj z nim porozmawiam, bo chciałbym sobie to jeszcze przypomnieć. Szaleńca Roberta Gordona. No, tak, on tutaj prowadził eksperymenty, Robert, na pacjentach. Sir Robert was Samuel Gordon's uncle on his father's side. He lived in the castle and was, of course, like all Wszyscy Gordoni są błąkani. completely insane. He conducted experiments on the patients here in a sanatorium. Illegal experiments. O, Terrible experiments. nielegalne eksperymenty, potworne. No one noticed. Nikt tego nie zauważył. He did it at night, alone. He only had one accomplice in the village, Dr. Herman. Both were murdered before their schemes were uncovered. Tak. Strange things have been happening since their deaths. People claim to have seen spectral apparitions in these corridors. And sounds. No i tutaj nam zdradza, że ludzie widzą w tamtej zamkniętej części jakieś duchy. In front of your flyers, right? A couple of ghosts would surely be good for business. It's just a shame it's absolute moonshine. Możemy zapytać o Willow Creek. What can you tell me about this place? Willow Creek. It's the nest in which I was born. Just like all the others you see around here. Nikt nie No sprowadza one się. moves to here. Either you're born here and stay, or you're born here and leave. It can't keep hold of the youngsters anymore. They want to be in the city. The place is dying out. Is there Przykro. anything special to see here? The museum, of course. I was significantly involved in setting it up. It's even on my land, which I've leased for a small, appropriate fee, of course. Go into the village. You won't miss it. We set it up once the flow of tourists dried up. You need to offer the people something after all. We redesigned the rear part of the museum last year. Now it's got a lot more zip. It was my idea. None of the other people in the village have got any idea about business. And You have to speculate to accumulate. You're not going to attract tourists with a couple of clay pots and carpets, are you? how can you attract tourists? With a show! You need to give them something. We've got 5 gruesome murders here, an old family full of maniacs, a dark curse. There must be some capital. Tak, klątwa Gordonów, żyłka złota. Worked all that well so far. Alas, no. Many didn't get involved. Said you should let the dead rest in peace. We won't get anywhere like that. Of course not. During the first few months after the murders, it was looking really good. The papers wrote about our murders all the time. Loads of free publicity. They came from all over. Buses full. But then, well, the hype died down. Ooh, how tragic. Hey, perhaps a couple of people should be killed every season. Then you'll get more press. Yeah, you don't need to worry about it. You haven't invested all your savings. But I'll have the last laugh. This place is gonna be on the up again. A, tak, to miejsce pękało ponoć w szwach, ale no... W pierwszych miesiącach na pewno tutaj goście nie zjeżdżali, nie mieszkali w tym sanatorium, póki nie zostało wyremontowane. Możemy zapytać o zamek Black Mirror. What's that castle out there on the hill?
That's the famous Black Mirror Castle, ancestral home of the Golden family. There are few buildings here that have a history as fascinating and blood-soaked. Why? What happened there? What didn't happen there, more like? Every imaginable abomination. Murder, torture, witch burning, dark rituals, devil worship. O, morderstwa, tortury, everything. palenie czarownic. Yeah, sure. And Się that's tam not działy. just what you tell the tourists to make this place more interesting. Well, perhaps it's not quite that bad, but what the people say is true. Zamek That jest przeklęty. castle is cursed. That much is certain. Cursed. Just look at the Gordons, an ancient family that's gonna die out, one blow of fate after the other. The latest events alone. Around 25 years ago, there was a fire in the castle, and Master Samuel lost his young wife. 25 lat temu stracił samą żonę. 12 lat temu, później najstarszy z Gordonów popełnił samobójstwo, skacząc z wieży zamkowej. Następnie morderstwo Roberta i samobójstwo Samuela. Ostatnią żywą z Gordonów jest Lady Victoria. O tak, ma już około 90 i kiedy umrze, wraz z nią zginie jedna z najstarszych rodzin Anglii. Sounds like bad luck, but not necessarily a curse. It is. The castle is cursed. It makes the people crazy. How else? are you Wypuściłem going to kota, explain one Gordon after the bo other chciał iść. completely losing it? Some mental Ja illnesses odpowiadałem are siostrze jak hereditary. coś. And if it's an old noble family, incest may also play a role. Yeah. Or natural radioactivity, or poisonous groundwater. That's all far-fetched. It's a curse. Everyone knows that. No, on tutaj mówił właśnie, że familia Gordonów pomału umiera i została jedyna żyjąca Lady Victoria, która ma 90 lat. Klucz śmierci. What's that then? A soul key? They are powerful, magical artifacts. After the murders 12 years ago, the police seized documents from the castle. Amongst them were also pictures of these soul keys. Samuel Golden must have been nigh on obsessed by them. The police believe that Samuel had several of them. Perhaps the devil himself gave him the order to do it. Perhaps. What's for certain is that he killed for it, and that the keys, assuming they ever existed, No. disappeared when he committed suicide. And what has that got to do with this Ciekawe, że się plastic stało. trash? That's no trash. Do you know how expensive it was to produce thousands of these and ship them here? Oh, that cost me a fortune. Thousands. How many have you sold? Put it this way, I won't need to reorder in the near future. Even though they're so fantastic. Well, they even light up when you put a battery in them. Oh, awesome. Tak, tutaj właśnie odnośnie tych kluczy, które zbieraliśmy w pierwszej części Black Mirror, tych kluczy śmierci, to on właśnie na ich wzór wyprodukował lampki. Klucz do pokoju Could Angelina. you perhaps give me Angelina's room key? If you buy the hotel and let me retire, then we can talk about it. And if I forget a 50-pound note on the counter, would you go outside to look at the pretty pictures on it in the No, daylight? próbujemy przekupić. Young man, this is a quality hotel. I can't and won't allow its reputation to be damaged. No one will notice. There's not a soul here. You can't bribe me, and that's that. Thanks for the chat. No, My kiedyś pleasure. chyba też w tej grze nie da się nikogo przekupić. Ale słuchajcie, musimy znaleźć inny sposób. Mianowicie tu mamy kupę liści. A big heap of wet leaves. The gardener must have raked it together. I słuchajcie, tutaj trzeba wrzucić gazetę. Chyba to. Także wrzucimy gazetę do tej kupy liści i następnie podpalimy ją. Musimy wykurzyć Mareja. Coś podobnego robiliśmy właśnie w poprzednim dziale, ale z okruszkami chleba i z mewami, które musiały zjeść te okruszki, a portier miał wygnać te mewy. I słuchajcie, zapałki, tu są zapałki. The newspaper's lit. The leaves next to it are just charring. They're not gonna burn. Mhm. They're damp for that. Okej.
To teraz musimy wyjść, musimy poinformować Mareya o tym, że palą się liście. On pobiegnie je zgasić, a my weźmiemy klucz do pokoju Angeliny. Murray, there's smoke outside. I hope the hotel isn't gonna burn. Bugger! Oh! Tak, jak wybiega. Okej, my teraz szybciutko. Murray's outside putting out the fire. Szybko. Nie da może szybciej iść. No. Zabieramy właśnie klucz do pokoju Angeliny, a następnie udamy się do samego pokoju i zobaczymy, co się w nim skrywa. Tak, właśnie trzeba znaleźć Angelinę. O, ten akurat na styk wrócił. Those little brats. They've no idea Nie. how dangerous that is. Ale nieświadome, że to nie my. Okej, to chodźmy. Mamy klucz już do pokoju Angeliny. O Jezusiu. Coś tu mi tu lata przed oczyma. To jest taki właśnie okres, że te wszystkie robale wychodzą, biedronki, muchy i inne. Okej. Patrzcie, tu jest zdjęcie Angeliny, które zostało wykonane przez nas. Mały ten pokoik jest, ale ładnie wyremontowany. One of the pictures I took of Angelina. That's gotta be a clue for me. Trzeba zdjąć to zdjęcie. So it is. There are a few white notes on the back O. of the picture. Także zabieramy. Możemy to przeczytać? Strange. There are two sheets of writing. Either it's a secret message written in invisible ink, or the No, czyli możliwe, że tutaj coś jest napisane. I żeby to sprawdzić, musimy użyć zapałek na tych notatkach. see. There, you can see a black script. Of course, a real old trick. Angelina must have used lemon juice to write with. The heat makes the clear juice turn black. Ouch! Ah, damn it. The match is burned out and there's only a tiny corner of the text that's turned visible. No. A few words have appeared in one corner. It's the I need the whole note. And to do that I need to warm the citric acid. Czyli musimy odczytać tą wiadomość. Tutaj jest szklanka, do której chyba wlejemy buteleczkę alkoholu. Ale nieźle ten pokoju fajnie nie zrobił. Nawet toalety zrobił, bo jak pamiętacie, w tych pokojach pacjentów nie było toalet. Był tylko kibelek na całe pomieszczenie. Tutaj jeszcze jest kot, z którego powinniśmy wyrwać taką włóczkę jakby. Heavy and very old-fashioned bedspread. Także włóczkę zabieramy. But I can take the wooden thread as a souvenir. It wouldn't be the first time something like that had come in useful. Okej. Mamy włóczkę. Także włóczkę teraz damy tu. Great. The woolen thread is acting like a wick and soaking up the alcohol. No i jeszcze raz użyjemy zapałek. O, podpaliliśmy. Zrobiliśmy taką świecę. Awesome. My little fire's lit. It was working like that 10,000 years ago too. Odczytasz wiadomość od Angeliny. So, let's see. Będzie chyba w całości teraz. At last. There's Angelina's message. Jest coś? O. Wiadomość. Zobaczmy. Sunday, 1600. I don't know what's supposed to be so special about Willow Creek. It all seems so Ojeju, nawet... poor and desolate. Hopefully I won't have to disappoint Darren. Ale to zrobili beznadziejnie nasi tłumacza. Zamiast dodać tutaj, słuchajcie, jakąś czarną obwolutę z napisami, to przetłumaczyli sam list.
No, po południu to się nie dało to czytać. Jeszcze taką czcionką napisane, że masakra. Nie wiem, jeśli chcecie się męczyć, bo ja nie chcę, to możecie zatrzymać sobie ekran i przeczytać to. Ja teraz nie będę tego czytał. Nie wiem, najgorsze jest to właśnie, że oni tak to głupio zrobili, to spolszczanie. Już tą czarną obwolutę mogli dać nawet na tym napisie. Tak jak tutaj w tych dialogach, ale nie. Does he want to lure me to him? In Maine, he wanted to take me on a journey. Whatever the reason for all this might be, Angelina doesn't have anything to do with it. She's gotten to... I ought to go into the village and listen around. Angelina was there. But I need to be careful. Tak. Właśnie nie wiem, co było napisane tam, ale mianowicie Angelina musiała pisać tam o jakimś zakonie i ogólnie o tym, co tutaj się... Dlaczego tutaj się znalazła. Tu jeszcze jest szafa, którą otworzymy. A little cupboard. Looks rather like an antique. Sleeping potion. Now could that be Angelina's? Ciekawe. Maybe she was having nightmares from all that business. Ciekawe, czy on weźmie ten środek. What the hell have I gotten her into? No właśnie, nie wiem, co wpakowałeś. Ale zabieraj ten środek usypiający. Znowu będziemy kogoś usypiać. Zobaczmy na tę toaletę, jestem ciekaw, czy można. Nothing special. A typical hotel bathroom. Like A. Ale fajnie, że on wyremontował te sanatorium. Z drugiej strony jednak jest tutaj strasznie brzydko. I mało gości. Chyba jesteśmy jedynymi gościami w tym hotelu, tak mi się zdaje. Teraz pójdziemy, słuchajcie, do Willow Creek. A ciekaw jestem, czy można użyć mapy. Zobaczmy. From the Willow Creek area. It's marked with 5 murder locations are marked. Now whether these had anything to do with Tak, 5 morderstw. A mogę zobaczyć to? Nie. Dobra, może podejdźmy tu i wtedy będę mógł. Willow Creek. Pokaże mi się to? Nie pokazało się, szkoda. Któż to? We all know that old one. What do you mean? A young, attractive lady is carrying a stack of books and No, lets them fall at the feet of the hero. no niezły podryw. Excuse me. I'm the librarian here, so it's quite right that I should be carrying books around the place. Young, attractive. Well, I'll accept that. But why do you consider yourself to be a hero? You're the librarian? Oh, then you can definitely tell me something worth knowing about this place, Miss, Valley. You're American? Okej. Darren Michaels. Od razu się przywitał. Do I really sound American? Oh yes. Now let me see. Your accent is non-rhotic. That is, you don't sound the phoneme R at the end of a syllable, or before consonants. And you have hard A sounds. That's the famous Boston accent. Awesome! I really do come from Boston. I've spent half my life in books, so something has to have stuck. So then you can Nieźle. probably tell a damn Yankee something about Willow Creek? What do you want to know? Okej, możemy teraz porozmawiać o Willow Creek. Może zaczniemy od sanatorium. Dobra, po kolei. I'm staying at the Gordon's Palace Hotel. Really? You're letting yourself get ripped off by that old so-and-so Murray? The building is supposed to have had a terrible past. That's true. It would seem that all of the male Gordons were a little bit crazy. The curse of the Gordons. Please don't tell me you believe in all that hokum. I never used to. You English. You like your ghost stories and all that a little too much. No, on nas właśnie oprowadził o Willow Creek. Patrzcie, jak to jest cudownie i fajnie. That's the obligatory village pub. It never was a great place, but since the old landlord left, it really has No, gone downhill. tu jest ten pub, który w pierwszej części był i ona właśnie mówi, że właściciel
jechał. I teraz właścicielem jest Tom, którego też w poprzedniej części spotkaliśmy. Dalej, Willow Creek. Well, is there anything about Willow Creek that's worth knowing? Not a lot. There must have been a settlement there for a good 1,000 years or so. They found remains dating back that far. Yeah, a stone circle in a forest. So I've heard. Oh. Yes, there's one of those. It really only kind of got going around the 13th century when there was a monastery built in the neighborhood. Also a church and the first part of a castle. And more recently? You're talking about the murders. That's 12 years ago now. Let's not talk about those. Właśnie zapomniałem teraz, jak się ona nazywa, ale nie wiem, czy teraz będę wam spoilerował. Raczej nie będę wam spoilerował, bo ta postać, która teraz nas oprowadza, jest troszeczkę kluczowa. Back there by the town hall is my empire, the library. Biblioteka. Perhaps it's because there's otherwise so little going on here. There are plenty of people who like to and who do read a lot. Sadly, often all the wrong things. Trashy stuff and the cheapest pulp lit are in high demand. Black Mirror. The castle nearby, isn't that the famous Black Mirror castle? It certainly is. Its inhabitants have influenced things around here for centuries. Sometimes for the good, sometimes rather more negatively. How do you mean that? Everything around here belongs to the Gordons. In the old days, virtually everything that went on here was all decided in the castle. Just what could happen in the village, and what could not. And who lives in the castle today? Lady Victoria Gordon, the last of the Gordons, her old butler Bates, and her late brother's widow, Lady Eleanor. I think there are a few other servants too. Powiedziałem, kto mieszka właśnie w tym zamku. To Bates, Victoria, Lady Eleanor, That's the którą museum. też spotkaliśmy w pierwszej If you want części. to know more about Willow Creek, then that's the place to be. At least in the front bit. What's in the back? The newly opened Black Museum. Cheap special effects animation. Horror and titillation at others' Mrocznie to expense. brzmi. Zapytajmy się o to muzeum. What's wrong with the Black Museum? Why should you get so wound up about it? It's not about informing people. Nothing to do with knowledge. It's about putting blood and suffering on display. I'm afraid that's what folks are interested in. Because they want to gawk. These are the same people who would rather photograph an accident than help out. They don't share in any of the misfortunes of those behind the spectacle. Zakon. Can you help me with the symbol? A tree where the roots reach around and up into the branches. That mean anything to you? Where do you know that from? You know something about it? You ought to forget about it again as soon as possible. I stumbled across it in Maine, and now I'd like to know if it... Maine? You come... But you said Boston. I've still got something to finish. Good day. Zdenerwowała się Miss mocno. Valley, listen! Mocno się zdenerwowała i sobie poszła. Później dowiemy się dlaczego. And she's gone. What was that all about? No, dowiesz się w swoim czasie. Otwórzmy dziennik. Ona się nazywa Pani Waley, tak? Ostatnie zadanie. Ostatni wpis, zakon. Pani Waley... Aha, bo on się zapytał odnośnie tej broszki chyba. Odnośnie zakonu. Tak, ciekawy jaki zakon tutaj siedzi. Tutaj funkcjonuje na ziemiach Willow Creek. Zobaczymy. Teraz chodźmy do muzeum. The flight was supposed to be cheap, but the airport is in the middle of nowhere. The taxi here was more expensive than a private jet. A, oni sobie tutaj rozmawiają, tak? A nie.
And on top of that, your friend's guidebook is totally out of date. You were happy that we didn't have to buy one. No one could have guessed that so much would change here within a few years. Yeah. Ah. Just shut up, okay? Turyści się kłócą. I jesteśmy w muzeum, słuchajcie. Dość fajnie tutaj jest. Strasznie dużo takich rupieci i ogólnie takich rzeczy, które mogą się znaleźć w takich właśnie małych, miejskich muzeach. Zabawka do puszczenia baniek. Zobaczmy. A small, colorful tube. Tak, powinienem oglądać rzeczy, a ja się tutaj bawię zabawką. Yeah, sure. I just wanted to have a quick look at it. Może porozmawiamy z tym gościem, słuchajcie. A god. Hmm. He looks a bit simple-minded. Nieskomplikowana osoba. Hi. Are you the god here? Oh, hello. My name is Bobby. Oh. Bobby. Hello, Bobby. I'm Darren. Hi, Darren. Taki śmieszny, nie? Taki trochę miejski głupek może. Yes, I have to make sure that everything runs shape here. An important job. Yes, Mrs. Puffed at the town hall gave me the job because I'm so big and strong. Of course. No one would mess with you, right? No, I'm very happy that I can work here. Tom says I'm too stupid, but Mrs. Puffed says I'll do Pani a good Puffed. job. Pamiętam, kto to był, ta pani Puft. Tom from the chili stand over there? Oh, you shouldn't worry about what he says. But he's A, brat Toma. he looks after me, and I'm a big burden, he says. Możemy porozmawiać o właśnie Tomie. What does Tom do for you that makes you such a burden? Oh, he does a lot. I'm allowed to stay at his place and help in the pub. Does he pay you? No, Tom doesn't have much money. Przejął pub Tom teraz. Too much because I eat too much. But now I give him the money that I get here, then it's perhaps not so bad anymore. He takes all of your money. Ciekawe, jak ten pub teraz by wyglądał. I don't find that fair. It's okay. It's better than having to do those other things again. What kind of things? He used to make me help him doing bad things. I don't like A, it. tutaj I'm a guy. przyznał się, że Tom zmuszał go do kradzieży i ogólnie. Tom stole things and you had to help him. Oh. No. No. No, najmądrzejszy to nie jest. Zdradzać takie sekrety. No. No. Bobby, it's okay. No. Powiedzieliśmy mu, że nie zdradzimy, że kradł. What can you tell me about the museum? I think it's nice. I don't really like it back there, though. It's so spooky. Do lots of people visit? Yes. So sometimes 5 A, or tak niedużo. 6 a day. Oh. Has anyone ever broken in? No, I keep watch. Nights as well? No, there's an alarm. Alright, I'm out of here. See you around. See you soon, Darren. Okej. Słuchajcie, myślę, że zwiedzanie tego muzeum zostawimy sobie na kolejny odcinek. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie, co sądzicie. Co sądzicie właśnie o Willow Creek? Czy zmieniło się jakoś bardzo? Jeśli oglądaliście może pierwszą część, albo jak graliście w pierwszą część tej gry, to czy się zmieniło tutaj i ogólnie. Jestem bardzo ciekaw waszego zdania na temat tego, co tutaj się wyprawia. Ogólnie robi się coraz ciekawiej, słuchajcie. Pierwsze 2 epizody były troszeczkę takie nudne i takie wprowadzające. Tu od trzeciego się, powiem wam szczerze,
wszystko tak zaczyna działać i będzie już ten klimat Black Mirror odczuwalny, ponieważ jesteśmy w samym sercu tego, co działo się w pierwszej części gry. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. I do następnego razu. Cześć, trzymajcie się.